Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Święta, święta i po świętach. I po wolnej prasie. Rola roli w działalności trolli, czyli służby blokują prorosyjskie witryny. Dla higieny umysłu należy unikać TVP. Ile dni musi minąć, by zapomnieć 365 dni? Czy Franciszka możemy już nazywać papieżem Putina? O tym m.in. będzie w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS. Czwartek, 5 maja. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Za nami długi weekend z takim nagromadzeniem świąt, że dygnitarze nie nadążali za składaniem kwiatów. Międzynarodowe Święto Pracy, rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święto Konstytucji 3 maja, Światowy Dzień Wolności Prasy. Co ciekawe, albo raczej smutne niż ciekawe, chyba tylko święto flagi nie wiąże się z jakimś polskim fundamentalnym kłopotem egzystencjalnym. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę. Czy zrobię coś, czy nie zrobię. W Unii Europejskiej Polacy pracują najwięcej, co niestety nie przekłada się na zarobki. Jednocześnie standardy zatrudnienia wołają o pomstę do nieba, bo królują śmieciówki. Z Unią Europejską dzięki prawicowym mistrzom dyplomacji ciągle mamy na pieńku, bo Towarzystwo z Nowogrodzkiej prawdziwych wrogów upatruje wszędzie, tylko nie tam, gdzie naprawdę trzeba ich szukać, w lustrze. No i Dzień Wolności Prasy. Od 20 lat, co roku z tej okazji, międzynarodowa organizacja zrzeszająca dziennikarzy i broniąca prawa do informacji, Reporterzy Bez Granic, publikuje indeks wolności mediów. Niestety Polska nie była jeszcze nigdy tak nisko, jak w najnowszej edycji. Znajdujemy się na 66. miejscu. Do dotychczasowych problemów związanych z zawłaszczaniem mediów przez polityków doszły jeszcze ograniczenia dla prasy w relacjonowaniu wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, czy próba zniszczenia TVN-u, więc spadek nie powinien dziwić. Co ciekawe, jeśli popatrzymy na wykres naszej pozycji w rankingu, to bez trudu zaobserwujemy pewną prawidłowość. Początkowo linia idzie w górę, potem bach, rok 2005 i leci w dół. Od 2008 znowu w górę, w 2015 roku rekordowo wysoko, bo byliśmy na 18 miejscu, od 2016 roku wykres leci na łeb. No i dziś jesteśmy nisko jesteśmy. W każdym razie to pewnie przypadek, że akurat w latach 2005-2007 i od końca 2015 roku aż do dziś władzę w Polsce dzierży ugrupowanie, które w nazwie ma szczytne idee, ale wolności słowa wśród nich nie ma. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ciekaw jestem, jak twórcy indeksu spojrzą w kolejnej edycji na najnowszą decyzję rządzących związaną z działalnością mediów. Chodzi o zablokowanie przez służby stron internetowych szerzących prorosyjską dezinformację, na przykład polskojęzycznej witryny Sputnika. Wśród zablokowanych adresów znalazł się także portal w Realu24 Marcina Roli. Kto choć z daleka rzucił kiedykolwiek okiem na działalność Roli, ten wie, że od rosyjskich państwowych mediów różni go głównie to, że mówi po polsku, więc w sumie trudno się dziwić. W obronie niedoszłego posła, przypomnijmy 225 głosów w 2015 roku, stanęli m.in. Konrad Berkowicz, jeden z liderów Konfederacji, co wywołuje zero zdziwienia, a także Cezary Krysztopa, naczelny serwisu internetowego tygodnika Solidarność, czyli tysol.pl. To niestety pokazuje, czym stało się to niegdyś ważne pismo. Swoją drogą dla niektórych może wydać się kontrowersyjne, że taką działalność jak w Realu24 włączam do kategorii mediów. Ale pamiętajmy, że media to nie tylko środki masowego przekazu, ale też różnego rodzaju instalacje w budynkach. I jeśli chodzi o zawartość dzieł Marcina Roli, to ona jest zwykle obsługiwana przez medium w postaci kanalizacji. Życia nie oszukam. Jestem synem króla sedesów. Zostańmy jeszcze przy mediach internetowych. Po ekipie Freeza swoje gadżety w Biedronkach ma teraz ekipa Stanowskiego, czyli kanał sportowy. I tak mi się przypomniało, jak Stanowski wysłał kiedyś Najmana do Częstochowy, bo podpuścił go, że będą się bili.
Ale jak pewnie wszyscy wiedzą, Stanowski tak naprawdę nie chciał się tłuc. Tymczasem szklanki kanału sportowego z Biedronki nadają się właściwie tylko do tłuczenia. Miał być grawerunek, a wyszły brzydkie naklejki, które w dodatku się odklejają, jak Antoni Macierewicz od rzeczywistości. Towar już został wycofany, a chłopaki z kanału sportowego przeprosili za wpadkę, zresztą w dość żartobliwy sposób. A co słychać u znanego i lubianego Jarosława Jakimowicza? Zanim pracowity weekend. Jakimowicz bohatersko walczył w obronie ojczyzny, narażając swoje zdrowie, a może nawet życie, bo wróg był potężny. Komentator i prezenter TVP wyszedł na szczęście ze starcia zwycięsko. Podstarzały wilk zdruzgotał w krwawym pojedynku tęczową flagę. Flaga ewidentnie sama się prosiła o manto, bo wisiała obok biało-czerwonej. Jakimowicz najpierw próbował załatwić sprawę po dobroci. Dzwoniąc po Straż Miejską, nie pomogła. Poszedł do policjantów, też nie pomogli. Pomogło tylko krzesło, na które nasz bohater się wspiął i dokonało się. Flaga została zerwana. Tłum wiwatował, pan prezydent wręczył medal, a premier przyznał specjalną rentę kombatancką. Jakimowicz jest ewidentnie z tych, którzy uważają, że flaga może być sobie tęczowa, ale tylko w domu i nie powinna się ze swoją tęczowością obnosić. I have a permit. This just says I can do what I want. A jak się obnosi, to niech się nie dziwi, że dostała smutne. Teraz kilka danych o smutnych zwyczajach nas, Polaków. Statystyki pokazują, że ponad 10% Polaków w ogóle nie myje zębów. Statystyki pokazują też, że Polacy nie myją rąk po wyjściu z toalety, a raczej po skorzystaniu z toalety. Nie robi tego co drugi polski mężczyzna. Jarosław Jakimowicz, że tak wrócę zaskakująco do niego, jest mężczyzną i jest Polakiem, więc szansa jest pół na pół. I to tylko jeden z wielu powodów, by mu nie podać ręki. Gwiazdor TVP jest przykładem człowieka, który zyskał popularność właściwie nie wiadomo dlaczego. Zupełnie jak film 365 dni ten dzień. Sequel ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej miał premierę na Netflixie i zrobił furorę, ponieważ przez krytyków filmowych został gremialnie zjechany. I don't know what the that was. To podejrzewam, że sukces zawdzięcza poszukiwaczom cringe'u, bo przecież jeśli ktoś już ma dostęp do internetu, to w poszukiwaniu mocnych wrażeń nie musi płacić za Netflixa. A co jeszcze w świecie kultury zdradzi nam Antoś. Witam. Witam. Dziś w kąciku kulturalnym zaczynam od filmu. Otóż w zeszłym tygodniu miałem okazję, aby wraz z przyjacielem zasiąść wygodnie u niego na kanapie, otworzyć paczkę chipsów solonych, bo no innych nie uznaję, nie toleruję, i odpaliliśmy na poniekąd sporym telewizorze film Dziewczyny z Dubaju. I co ja mogę o nim powiedzieć? No, po pierwsze, odpowiedzialna za reżyserię pani Maria Sadowska zrealizowała wcześniej naprawdę dobry film, Sztukę kochania, naprawdę dobry film, a tu mamy fatalną reżyserię, kiepski, niekiedy gubiący się scenariusz, potworne dialogi i moim zdaniem to, co najbardziej gubi ten film, czyli usilne staranie się dogonienia sukcesu kasowego i komercyjnego filmu 365 dni. Właściwie ten film wygląda, jakby ktoś próbował połączyć geniusz Patryka Wegi i Blanki Lipińskiej. No szkoda, że nie zrobiono dobrego filmu ciekawego na ten temat, bo temat jest poniekąd interesujący. No szczególnie dla osób zainteresowanych tym tematem, no bo jak kogoś nie interesuje, to pewnie nie jest interesujący. A teraz, szanowni państwo, muzyka w kąciku i no, fantastyczny moim zdaniem twórca. To nie jest jego jakiś nowy utwór, polecam również te nowe, ale to jest jego stary utwór. Patryk Dypan w utworze Ham. Nie czuję, kiedy rymuje. Wszystkim po kolei serwuję ciut inną twarz. Mam w zanadrzu kilka wstrętnych tekstów min. Staram się jak mogę, byś nie doświadczyła ich. Przyjdą jednak takie dni. Wyrozumiałość, taka prosta rzecz. Wróćmy jeszcze do wiadomości i irytujących, delikatnie mówiąc, i niepokojących.
Watykański gołąbek pokoju chce rozmawiać z Putinem, ale do Kijowa nie pojedzie. Papież Franciszek w wywiadzie dla Corriere della Sera oświadczył ponadto, że przyczyną agresji na niepodległe państwo jest być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji. Nie jest to pierwszy raz w historii, kiedy carat cieszy się wsparciem Stolicy Apostolskiej. Przypomnę, że papieże potępiali polskie insurekcje w XIX wieku. No, to jest szczególnie smutne, bo podważa całą dotychczasową działalność Franciszka, jego nieśmiałe próby otwarcia kościoła, krok naprzód w walce z wykorzystywaniem dzieci. Teraz jego radykalnie konserwatywni przeciwnicy zyskali dodatkowe paliwo, na przykład propisowscy hierarchowie. No niestety, fatalnie. Amen. No w sumie nawet nie wiadomo, czy Putin by chciał z Franciszkiem gadać. Nie wiem. No bo ileż można gadać to samo, ileż można wisieć na telefonie, skoro znowu na Kreml zaczął wydzwaniać Macron. Mam tylko podejrzenie, że złapał się na pocztę, bo za każdym razem jak dzwoni, to słyszy to samo. Wstrzymać dostawy broni, Kijów nie chce pokoju. No podejrzana sprawa. Zresztą podejrzewam, że prezydent Francji dzwoni do Putina dla beki, bo słuchanie pajaca daje mu jakąś cyrkową frajdę. Ale jednak szukanie rozrywki w słuchaniu zbrodniarza to trochę niesmaczne. A na koniec jeszcze trochę o kolejnych tragikomicznych akcentach sytuacji w Ukrainie. Wydawało się, że jedyne co Rosjanom dobrze tam wychodzi to kradzieże, ale okazuje się, że nawet tego nie potrafią robić dobrze. Grupa przygłupich wojaków wywiozła z Melitpola nowiuteńki sprzęt rolniczy prosto z salonu. Warte w sumie około 25 milionów złotych pojazdy trafiły do Czeczenii. I tam sobie co? Zardzewieją. Maszyny mają bowiem solidne elektroniczne zabezpieczenie. Jest praktycznie niemożliwe, by je uruchomić bez zdjęcia blokady przez sprzedawcę. Kadyrowcy będą mieli przynajmniej ładny eksponat z wycieczki na zachód. Będą mogli podziwiać piękne, nowoczesne kombajny, orając pola z użyciem radła czy innego sprzętu z czasów rewolucji neolitycznej. Natomiast jeśli wy chcecie regularnie słuchać porządnego orania w moim wykonaniu, to zachęcam do subskrybowania kanału na YouTubie, śledzenia profilu na Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedInie oraz do patronowania WTS-owi na Patronite. To już wszystko w tym WTS-ie. Widzimy się i słyszymy w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!